Poznaj jedyną armię na świecie, w której szeregowiec nie tylko ma prawo do odmowy wykonania rozkazu, ale i mówi do generała po imieniu, a po służbie pije z nim piwo. O tym, że służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkowa, wspominałam w odcinku Czy w Izraelu jest bezpiecznie, na który Was zresztą serdecznie zapraszam i podlinkuję ten odcinek w opisie tego odcinka pod spodem. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć więcej, jak ta służba wygląda w praktyce, jak to wygląda od środka. Pobór odbywa się w wieku 18 lat, dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety odbywają służbę wojskową przez 2 lata, mężczyźni przez 2 lata i 8 miesięcy. Przynależność do mniejszości palestyńskiej zwalnia nas z obowiązku odbywania tej służby wojskowej w Izraelu. Jeśli chodzi na przykład o Olim, czyli Żydów imigrujących do Izraela z innych krajów, są to osoby, które robią tak zwaną aliję. Alija to jest powrót Żydów do Izraela, więc jeżeli udokumentujemy odpowiednio, że mamy żydowskie pochodzenie, żydowskie korzenie, wtedy mamy szansę dostać izraelskie obywatelstwo, izraelski dowód i paszport. I te osoby, jeżeli przyjadą do Izraela przed 24 rokiem życia, wciąż muszą tę służbę wojskową odbyć. Jeżeli przyjadą w wieku 25 lat albo później, to ta przyjemność ich ominie. Są także skrócone opcje służby wojskowej. Podstawą do skrócenia służby są oczywiście problemy zdrowotne. Oczywiście niektóre problemy zdrowotne mogą nas w ogóle zwolnić z odbywania służby, więc zależy, czy one są poważne, czy nie. Też na przykład ciąża, posiadanie małych dzieci i wtedy możemy także odbyć wolontariat, który trwa od roku do 2, zamiast właśnie tej służby wojskowej. Ten wolontariat możemy odbywać w placówkach administracyjnych, socjalnych, medycznych, edukacyjnych albo na przykład pomagając zwierzętom. I ta opcja tego wolontariatu często wybierana jest na przykład przez Żydówki ortodoksyjne. Właśnie a propos Żydów ortodoksyjnych, czyli Haredim, są oni zwolnieni z odbywania służby wojskowej, jeśli zadeklarują konieczność studiowania Tory w pełnym wymiarze godzin. Teraz oczywiście to nie jest takie łatwe, bo to jest sprawdzane, czyli w jeszivach, w szkołach, w których Haredim studiują Torę przez całe dnie, odbywają się kontrole i sprawdza się, czy te osoby, które są zwolnione ze służby wojskowej, faktycznie tę Torę studiują. Haredim mają 3 ścieżki do wyboru. Mogą właśnie zostać zwolnieni z tej służby wojskowej, mogą ją odbyć tak jak każdy inny obywatel, tę ścieżkę wybierają oczywiście najrzadziej, mogą też wstąpić do specjalnej jednostki bojowej, która została otwarta tylko dla Żydów ortodoksyjnych. W jednostce tej znajdują się tylko mężczyźni i przestrzega się zasad spożywania koszernych pokarmów. Służba w tej jednostce trwa 3 lata, z czego 2 pierwsze lata to jest normalna służba wojskowa, a ten ostatni 3 rok to są studia. I ten zabieg ma też na celu pomaganie Haredim w lepszej edukacji, bo na co dzień ich edukacja opiera się głównie na religii, a przez ten ostatni 3 rok w tej jednostce bojowej mogą normalnie studiować. Jeśli chodzi właśnie o Haredim i ich zwolnienie ze służby wojskowej, to trwają rozmowy na ten temat, żeby może to prawo zmienić, czy może je zostawić takim, jakim jest. Ale tutaj nasuwa się dużo pytań, czy to w ogóle jest warte zachodu, żeby to prawo zmieniać. Bo Haredim żyją według określonych zasad i zasady te w zasadzie to trochę przeszkadzają w zachowaniu płynności podczas służby. Na przykład nie mogą oni mieć kontaktu z kobietami, co jest w zasadzie nieuniknione w większości jednostek, bo na przykład podczas ćwiczeń, podczas treningów ten kontakt z kobietami muszą mieć, czasami nawet fizyczny. Zresztą czasami żołnierze i żołnierki są umieszczani w tych samych pokojach. Potem mamy na przykład zasadę koszerności. Haredim jedzą tylko jedzenie koszerne, więc znowu jednostka musi im dostarczać specjalną żywność i to jest nie tylko dodatkowy obowiązek, ale i duże koszta. Mamy też na przykład przestrzeganie szabatu, które trwa mniej więcej od piątku, od godziny 16, to też zależy od pory roku, do soboty wieczorem, kiedy Haredim nie mogą na przykład włączać prądu albo korzystać z pojazdów mechanicznych. Co ciekawe, dopuszczalne jest włączenie prądu, na przykład światła przed szabatem, tak aby mieć przez ten cały weekend światło w domu. Czyli generalnie podczas szabatu nie możemy tak fizycznie wcisnąć guzika i włączyć na przykład światła, ale jeżeli włączymy światło przed rozpoczęciem szabatu i możemy zostawić to światło sobie na cały weekend, to wtedy jest ok. Jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów, to w torze jest napisane, że ratowanie życia jest w hierarchii wyżej niż przestrzeganie szabatu. Więc niektórzy Haredim, którzy są właśnie w tej jednostce bojowej dla Żydów ortodoksyjnych, stwierdzają, ok,
Generalnie jest szabat, nie mogę prowadzić pojazdów, ale zostałem wysłany na misję, więc ratowanie życia jest ważniejsze niż przestrzeganie szabatu, więc mogę jechać. Ok, zostawmy teraz Haredim w spokoju i przejdźmy do tego, jak odbywa się kwalifikacja do konkretnych jednostek. Zacznijmy od tego, że już 1,5 roku przed poborem do wojska zostajemy wysłani na testy medyczne i testy określające nasz profil. Im lepsze wyniki mamy z tych testów, tym do lepszej jednostki mamy szansę się dostać. Jeśli chodzi o profile, to mamy na przykład profil pierwszy i to jest osoba, która nie może być ani w jednostce bojowej, ani w jednostce zamkniętej, bo na przykład ma problemy zdrowotne i musi codziennie być w domu. Drugi profil to jest osoba, która może być w jednostce zamkniętej, ale nie bojowej. Trzeci profil to osoba, która może być w jednostce bojowej, ale nie w każdej jednostce bojowej. Czyli na przykład może prowadzić czołg, ale nie może na przykład biegać w terenie z ciężkim ekwipunkiem. To już jest za dużo, bo na przykład, nie wiem, ta osoba ma problemy z kręgosłupem albo inne problemy, które uniemożliwiają jakieś cięższe fizyczne czynności. Czwarty profil to jest po prostu profil osoby, która może być w każdej jednostce. I teraz jeśli chodzi o jednostki, to dostajemy też taki formularz do wypełnienia, w którym zakreślamy 3 preferowane jednostki, do których chcielibyśmy się dostać. Oczywiście to będzie rozpatrzone, nasze preferencje zostaną rozważone, ale nie ma gwarancji, że akurat do tych jednostek zostaniemy przypisani, bo to też zależy od tego, ile jest chętnych do jednostki, od naszego profilu, od naszego stanu zdrowotnego itd. Jednostek jest całe mnóstwo, więc nie ma możliwości, żebym przytoczyła Wam je wszystkie, ale tak dla kilku przykładów. Jest na przykład inteligencja, czyli jednostka, w której analizuje i zbiera się informacje, robi research, śledzi newsy, analizuje się sytuacje polityczne w innych krajach, albo na przykład organizuje operacje we współpracy z innymi jednostkami. Są także jednostki bojowe, logistyczne, medyczne, komunikacji, jednostki techniczne, które zajmują się naprawą sprzętu, także podczas operacji w trakcie trwania misji. Jeśli chodzi o jednostki bojowe, to pierwsze 8 miesięcy to jest tylko trening fizyczny i teraz każdy, kto był w jednostce bojowej, nawet jeśli skończył służbę, jest tak zwanym rezerwistą, czyli może zostać wezwany na kolejne treningi albo zostać wezwany na jakąś konkretną operację, zazwyczaj jednak nie na dłużej niż 2 tygodnie w roku. I teraz oczywiście wielu rezerwistów w ogóle nie zostaje wzywanych ani na treningi, ani na operacje, bo to dużo zależy po pierwsze od ich poprzedniej pozycji w wojsku, od rangi, od rodzaju jednostki, w której byli i na przykład od ich stanu zdrowotnego. Jeśli chodzi o przepustki, to oczywiście dużo zależy od tego, w jakiej jednostce służymy, ale generalnie taka norma to jest 1-2 weekendy w miesiącu, kiedy możemy pojechać do domu. I taka ciekawostka, że musimy się wtedy przebrać w lepszy, bardziej reprezentatywny mundur i musimy go mieć na sobie podczas podróży do domu, na przykład w pociągu. Oczywiście jak dotrzemy do domu, to możemy się przebrać, ale generalnie chodzi o to, że w tej podróży musimy reprezentować tę służbę wojskową w tym lepszym, lepiej wyglądającym mundurze. Teraz taka ciekawa kwestia, że to, w jakiej jednostce służyliśmy, ma ogromne znaczenie w naszej przyszłej karierze zawodowej, jeśli mieszkamy w Izraelu. Często podczas rekrutacji jesteśmy pytani, w jakiej jednostce byliśmy, bo to dużo mówi o nas jako o ludziach i o naszych kwalifikacjach. Na przykład w firmach IT bardzo często szuka się osób, które były w tej jednostce inteligencji. Jeśli chodzi o zwyczaje w izraelskiej służbie wojskowej, nie wiem, czy one są jakieś wyjątkowe, czy może to jest norma w każdym wojsku, ale na przykład mężczyźni muszą ogolić włosy na głowie na długość nie większą niż 3-4 cm. Kobiety oczywiście nie muszą tego robić, ale mają obowiązek związywania włosów i nie mogą też malować paznokci, chyba że na jakieś bardzo jasne, mało widoczne kolory. Oprócz tego obowiązkiem jest codzienne golenie twarzy, które jest zresztą dokładnie sprawdzane i to ma na celu po pierwsze oczywiście dyscyplinę i porządek w wojsku, ale także utrzymanie takiej jednolitości w wyglądzie żołnierzy. Oprócz tego na przykład codzienne, dokładne sprzątanie pokoju, które też jest sprawdzane, oraz mycie i pastowanie butów. Jeśli chodzi o warunki, to żołnierze są umieszczani zazwyczaj w 5-osobowych pokojach. Z łazienką nie jest kolorowo, bo jest na przykład 10 łazienek na 100-120 osób w jednostce i na przykład tylko 8 pryszniców, więc teraz wyobraźcie sobie, że oprócz tego jest wyznaczona tylko 1 godzina dziennie na wzięcie prysznica. Jest to oczywiście fizycznie niemożliwe, żeby 120 osób w ciągu godziny umyło się w 8 prysznicach. Oprócz tego możemy korzystać z telefonów komórkowych tylko przez godzinę dziennie.
Czy te ciężkie warunki są Izraelczykom wynagradzane finansowo? Te kwoty prezentują się dużo lepiej po zakończeniu służby wojskowej. Tuż po wyjściu z wojska dostajemy przelew na 18 do 20 tysięcy szekli i te pieniądze mają nas zabezpieczyć, mają nam pomóc się ogarnąć, zanim sobie znajdziemy pracę. Oprócz tego dostaje się 55 tysięcy szekli, które jest zamrożone przez 5 lat, chociaż tak nie do końca zamrożone, bo przez te 5 lat możemy je wydać na przykład na wkład własny w kupno mieszkania, na niektóre zabiegi medyczne, na kursy albo na studia. Możemy też po prostu poczekać te 5 lat i wtedy wypłacić te 55 tysięcy i już wydać na cokolwiek chcemy. Oprócz tego po zakończeniu służby żołnierze przez 3 lata nie płacą podatku dochodowego i jeżeli znajdą sobie pracę w konkretnych sektorach, nie pamiętam dokładnie wszystkich sektorów, ale wiem, że na przykład jest to hotelarstwo, budownictwo i rolnictwo, i jeżeli przepracują w tym sektorze nie mniej niż 6 miesięcy, dostają kolejny bonus w wysokości od 6 do 8 tysięcy szekli. Bardzo ciekawą, bardzo piękną tradycją jest, że po zakończeniu służby wojskowej Izraelczycy jadą w podróż dookoła świata, nawet na rok. Oczywiście na początku odpoczywają przez miesiąc, dwa w domu, później zazwyczaj znajdują sobie pracę na kilka miesięcy, na przykład na 8-10 miesięcy. Przez ten okres odkładają pieniądze na podróże i później jadą na przykład na 6 miesięcy, a nawet na cały rok w podróż dookoła świata. Jest to taka tradycja, która ma być taką rekompensatą za odbytą służbę, taką odskocznią po tych 2-3 latach w wojsku. Oprócz tego Izraelczycy bardzo cenią sobie przyjaźnie zawarte w wojsku i mają takie powiedzenie, że przyjaciel z wojska to przyjaciel na całe życie. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim uważacie. Podzielcie się ze mną swoją opinią. Jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Buziaki, cześć!